W jaki sposób energooperator współpracuje z samorządami? Myślę, że dla energooperator przede wszystkim jest to ogromna przyjemność, współpraca właśnie z samorządami, która jest bardzo wielowątkowa. My w zeszłym roku uruchomiliśmy taki szereg konferencji, spotkań właśnie z samorządami. Było tego bardzo dużo, dlatego że cały nasz obszar sięga od Koszalina, Olsztyna aż w dół. Jesteśmy takim, można powiedzieć, klinem w samo serce naszego kraju, aż do Kalisza i mamy 6 takich oddziałów, które zarządzają właśnie tą energetyką w miejscu i w każdym takim oddziale była taka konferencja. To były tysiące osób, które na to wydarzenie przyszły. Bardzo się cieszymy z tego zainteresowania, natomiast patrzymy na wymierne efekty, które przynoszą te nasze działania, które zmierzają właśnie do utworzenia tych lokalnych obszarów bilansowania. To, co też warte jest, żeby wspomnieć, to jest badanie, które przeprowadziliśmy ze spółką Univentum Labs, która miała określić potrzeby tych samorządów. My na swoim terenie mamy ponad 600 takich gmin. Odpowiedziało na to nasze zapytanie ponad 300, co uważam za bardzo dobry wynik. Bardzo ciekawych rzeczy mogliśmy się z tego badania dowiedzieć. Oczywiście nie wszystko wygląda różowo. Są gminy, które rzeczywiście od kilku lat próbują taką spółdzielnię energetyczną, czy próbowały założyć. Natomiast bardzo dużo gmin odczuwa ogromną potrzebę dalszej edukacji i wiedzy na temat tego, w jaki sposób zarządzać tą infrastrukturą posiadaną energetyczną na swoim terenie. To, co też bardzo mocno gminy podkreśliły, że powinno być lepiej zaopiekowane, to jest kwestia dostępności danych. A te dane są absolutnie kluczowe, bo one są podstawą dobrej analizy, którą wykonuje taka gmina, ale też są podstawą dla nas do tego, że krzywa generacji jakby równoważy się z krzywą poboru na tą energię i ona musi się równoważyć w każdej minucie. Gminy bardzo szczerze opowiadały o tym, że ten kontakt z operatorami nie zawsze był taki, jakbyśmy sobie tego życzyli. Dlatego przedsięwzięliśmy jakby szereg różnych działań. Uruchomiliśmy między innymi tak zwanych koordynatorów współpracy z tymi spółdzielniami, którzy działają w każdym naszym oddziale. Jest taka osoba, do której można zadzwonić, dopytać się o różne informacje właśnie związane czy z funkcjonowaniem tej infrastruktury, czy z kierunkiem, który powinna taka gmina odbyć. Też często gminy zwracają się do nas taką prośbą o weryfikację czy sprawdzenie w przypadku, kiedy nowe inwestycje chcą poczynić na swoim terenie. Uruchomiliśmy też bezpłatne udostępnianie danych pomiarowych dla samorządów, właśnie dla gmin, które chcą taki model bilansowania na swoim terenie stworzyć. Jesteśmy jedynym operatorem, który udostępnia te dane nieodpłatnie. Uruchomiliśmy też różnego rodzaju działania edukacyjne, bo rzeczywiście to najczęściej się przewijało w tych potrzebach ze strony gmin, że brakuje nadal wiedzy u pracowników, którzy rzeczywiście mają rekomendować pewne rozwiązania związane z tą energetyką w gminie, czyli tak zwani energetycy gminni. Te działania, które uruchomiliśmy, to powstanie takiego podręcznika dla energetyka gminnego, który ma też ukierunkować i służyć taką pomocą, w jaki sposób tą energetyką w gminie zarządzać.